Siedzimy już w naszym locie. Prawie się spóźniliśmy. Tak, prawie byśmy nie polecieli. I to nie przez wiatr. Siedzieliśmy sobie, czekaliśmy, był wyświetlony inny lot. Dobrze, że inny pan poszedł się zapytać, bośmy siedzieli. I tak byśmy sobie siedzieli i czekali na nasz lot, a samolot by odleciał. I ten samolot chyba robi przystanek pierwszy, a później leci dalej. Nie wiem. Zobaczymy. Dotarliśmy na Fayal. Tak jest. Nasz samolot leci dalej. Na São Jorge. São Miguel? Na São Miguel. Nie wiem, gdzieś leci. Tak. Lot trwał jakieś pół godziny. Nawet nie zdążyłem się wygodnie ułożyć w fotelu, już musieliśmy wysiadać. Musimy odebrać bagaże i furkę. I jedziemy już coś pozwiedzać, bo check-in do apartamentu mamy od 15. Musimy czymś się zająć. Dotarliśmy na wyspę Fayal. Jest to jedna z wysp grupy centralnej z głównym miastem o nazwie Horta. Tak również nazywa się lotnisko. Wyspa ta ma powierzchnię 173 km², czyli trochę więcej niż Opole. Tak by można powiedzieć. Co ciekawe, na wyspie Fayal w 1957 roku ostatni raz wybuchł wulkan. I wyspa powiększyła się o kolejne 1,5 km². Nazwa Fayal pochodzi od drzewka obficie obrastającego okolice. Nazwa tego drzewka to Myrica Faya Aiton. Dlatego Fayal. Jakoś. Znajdujemy się na zachodnim krańcu wyspy Fayal. Za mną jest latarnia morska, która już nie jest czynna, ze względu na to, że w 1957 roku we wrześniu wybuchł tutaj wulkan Capeliños właśnie. Cała ta erupcja trwała 13 miesięcy, z czego pochłonęła 3000 domów, a 2000 osób trzeba było stąd ewakuować. Co ciekawe, prezydent ówczesny Stanów Zjednoczonych zaoferował azyl Portugalczykom, którzy stracili swój dom. Część też podrabiała trochę ponoć, że mieszkała tutaj na terenie objętym erupcją, przez co też w Stanach Zjednoczonych jest duża liczba portugalskich imigrantów. Między innymi dlatego. Za nami znajdują się właśnie pozostałości po tej erupcji wulkanu, które powiększyły obszar wyspy o 1 km², tak jak Maciej wcześniej kiedyś tam wspominał. Wchodzimy na górę latarni. Już całe muzeum obeszliśmy. Jak było, Beatka? Bardzo fajnie, bardzo interesujące. Dużo takich wystaw ciekawych porobionych. Można było też bić cyklopy w piasku. Była taka gra dla dzieci. Ale nie, różne takie modele. Wszystko dokładnie pokazane. Także naprawdę bardzo fajne miejsce. Bardzo mi się podobało to muzeum. Pan latarnik musiał mieć dobrą formę. Uważać, low ceiling jest. Tu się w głowę nie walnęła. Jak ja w poprzednim domku 15 razy. Ja w sumie zapomniałam, że ja się boję latarni. Czemu się latarni boisz? Bo są wysoko. Elegancki widok, bardzo mi się podoba. No chodź! O i tutaj właśnie ten wulkan wybuchł. Tam jeszcze były takie małe wysepki, ale wulkan je zniszczył i utworzył swoją część wyspy. Tak właśnie wygląda nasza droga. Mamy do celu 8,4 km i 21 minut. Ponieważ tak właśnie nas Google poprowadził. Droga terenowa. Auto nie terenowe, ale jedziemy. Powoli i do celu.
Na Flores pokazali nam mapkę. Pani pokazała nam, którymi drogami mamy nie jeździć. Tutaj nam nic takiego nie pokazali, więc uznajemy, że możemy tutaj jechać. I że nasza niebieska strzała da radę. Dotarliśmy do kaldery wulkanicznej. Jak się okazało, z drugiej strony była całkiem ładna asfaltowa droga, a my jak zwykle musieliśmy wybrać tą najgorszą. Ale chyba już będziemy wracać do normalną, prawda? Tak, zdecydowanie. Bo wyruszyliśmy stąd i dobra droga prowadziła tutaj jakoś, a my żeśmy pojechali jakoś tak i no tak, o, tym jechaliśmy. Chyba, tak. No, także nie polecamy tej trasy. Tutaj kiedyś był wulkan, który się zapadł i tak powstała właśnie ta kaldera wulkaniczna. Tutaj też dookoła tej kaldery znajduje się szlak. Można tutaj sobie przejść całość dookoła, ale ma to 8 km, jest zimno i wieje, więc my sobie odpuszczamy. Dotarliśmy na nową miejscówkę w Horta. Już się zameldowaliśmy. Takie mini mieszkanko mamy. Tutaj jest kuchnia. Mamy mały balkonik. Łóżko, stolik. I łazienka. Ogarniemy się i ruszamy przejść się na miasto. Idziemy na piwko do Cafe Sport Peter. Tutaj. O. Z tego co widziałem, to jedno z takich ciekawszych barów tutaj. Fajny wystrój jest. Nazywa się kafe, ale to chyba bardziej bar. Będziemy testować azorski likier, tutaj z wyspy, chyba z Pico, bądź Tak, z wyspy obok z Pico. jakiś miętowy. To jest on robiony z czegoś miętowego, co tutaj rośnie. A pachnie to No jak miętowo. cukierki takie były. Te eukaliptusowe. Eukaliptusowe, no. Dobre. Takie około 20% chyba. Smaczne. Dobre. Wcześniej jak byliśmy na kawce w kawiarni, to właśnie dziadki sobie piły na szklanki ten likier. Siedzieli, gadali. No, godzina, nie wiem, była 13, nie, to już 13 była, to już można. To już można. Fajne miejsce, wszystko jest w takich flagach, emblematach z okrętów, które... Tutaj cumowały na pewno, Tak. wyruszały w dalszą podróż. Jesteśmy w restauracji Atletico. Zamówiliśmy sobie winko. Takie. Tutaj z wyspy obok, z Pico. Dostaliśmy chlebek. Tak. Zamówiłem rybę. Tam można wybrać sobie właśnie tam, gdzie pan podaje rybę. I Beatka zamówiła Kurczaka. kremowego jakiegoś z fryteczkami. Chyba tak, no. Z frytkami i z ryżem, jak to u nich bywa. Zjemy i może znowu skończymy w barze Petera. Może tak być. Chociaż buteleczka do wybicia jest. Poradzimy sobie. Beatka dostała biżuterię. Dostała bransoletkę z kolorami wszystkich wysp. Dostała również kolczyki w kształcie wieloryba. Dostaliśmy już nasze jedzenie. Moja rybka prezentuje się tak. Bardzo, bardzo dobrze. Matka oczywiście dostała ziemniaki i ryż. To ma miejsce w Portugalii, co jest nie do pomyślenia w Polsce, żeby dać 2 razy węglowodan na tym samym talerzu. I tu ma kurczaka. Wygląda bardzo, bardzo smacznie. Próbujemy. Miałam taką zapiekankę z kurczaka w sosie grzybowym, pieczarkowym z takim przypieczonym serkiem na wierzchu. Przepyszne.
Przepyszne. Niesamowite. Ja miałem rybę na talerzyku w kształcie ryby. I to jest super. Ryba też była super. Był to jakiś sea bream. Nie wiem jak to jest po polsku, ale dobre. Bardzo dobre. Miało wielkie ości, więc można było fajnie rozdzielić. Dodatkowo było ziemniaczki i ziemniaczki od Beatki, bo ona nie zjadła swoich. I do tego jeszcze były warzywa. W końcu warzywa. Bo papryka, cebula, kukurydza, kolba kukurydzy, sałata. No, pieczona papryka, super. W końcu ktoś wie, jak dać jedzenie. Że warzywa to podstawa. A teraz mamy deser, creme brulee, polecany tutaj w menu, jako specjalność. O, tak to wygląda. Niebo. Przepyszne. Wstamy rano, Bon dia. jest 7:30. Meldujemy się z Praia do Almoxarife. Wyruszyliśmy sobie rano na wschód słońca. Cały tydzień udało nam się fajnie wstawać, chociaż nie musieliśmy. Dzisiaj było bardzo ciężko, a planowaliśmy właśnie na wschód słońca wstać. Ale udało się. Trochę się spóźniliśmy, bo słońce już wyszło zza góry, a chciałam jeszcze, żeby te kolory były takie bardziej różowo-fioletowe, żeby to słońce dopiero tam przez tą górę się przebijało, ale to najwyżej jutro spróbujemy. Pochillujemy sobie, na jakąś kawę uderzymy, coś zjemy. Takie to życie tu. Spokojne. Znajdujemy się w miejscowości Ribeirinha. Za mną znajdują się ruiny kościoła pod wezwaniem świętego Mateusza. Stoją tutaj ruiny, bo w 1998 roku trzęsienie ziemi zniszczyło praktycznie cały ten obszar. Część tutaj już się odbudowała, stoją domy, jest kawiarnia, no ale kościół niestety został ruiną. Wpadliśmy na kawkę i na tosty. Jeszcze ciasto. Tak. Ciasto musi być. Później będziemy jechać znowu w okolice wulkanu. A później wracamy już do Horty i będziemy się kręcić po Horcie, po przystani. Świetnie trafiliśmy, bo ulubiony serial Beatki leci, Inspektor Max. Nie wiem, czemu siedzisz odwrócona. Usiądź tu ze mną, tutaj, żebyś lepiej widziała swojego Inspektora Maxa. Maciej. To portugalskie kryminalne seriale. Na pewno ciekawe. Beatka jest wielkim fanem Inspektora Maxa. Co się tam dzieje w Inspektorze Maxie? George kłóci się z rodzicami. Znaczy z mamą. Teraz tata wkracza do akcji. Ojciec przemówił jakimiś mądrościami. Pewnie siedzi cicho cały czas. Jak się odezwie, to się odezwie. O, a tutaj mamy takie drzewko. Jego naukowa nazwa to Myrica faja, czyli po naszemu mirt azorski. Właśnie od tego drzewka, którego jest tutaj pełno, wzięła się nazwa wyspy. Drzewko to występuje na obszarze Makaronezji, czyli Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie. Co ciekawe, można też to drzewko spotkać na Hawajach, ale jest to gatunek inwazyjny, który wypiera rodzime gatunki. Więc tam nie fajnie, tu fajnie.
Wiesz, jak nazywa się prehistoryczna kraina, z której pochodzą Włosi? No jak? Makaronezja. Oj, żarcik. gościu. Wychodzimy z naszego Fayal Marina Apartments. Idziemy na miasto. Mamy mini piwko. Takie malutkie dla dzieci to jest piwko. Znajdujemy się chyba na najbardziej kolorowej marinie świata w Horcie. Nikt nie wie, kiedy i jak się zaczęły te wszystkie malunki. Prawdopodobnie ktoś namalował kiedyś coś na pamiątkę, a reszta zaczęła powtarzać te malunki, aż powstało coś takiego. Ta tradycja obrosła w taką legendę, że zostawia się te malunki, aby zapewnić sobie szczęście na wodzie. Trochę polskich akcentów znaleźliśmy na tych malunkach. Kilka flag, jakichś Polish teamów. Ale też dużo jest z Norwegii. Tak, gdzie spojrzymy, jakieś polskie tu, Radomsko na przykład jest. Polska. No, więc sporo tej Polski tutaj. Polacy morscy bardzo są. Widać. O, Chyba, że tylko my zwracamy uwagę właśnie na te polskie. pewnie akcenty, tak. nie? Innych krajów oczywiście też jest dużo. Fajnie to wygląda. Fajnie. Jeszcze sporo miejsca jest, także przypływajcie i oznaczajcie, malujcie swoje malunki. Siedzimy w kawiarnio, piwiarnio, kanapkarni. Zamówiliśmy 2 piwka i 2 kanapki. Jedną już zjadłem, bo byłem bardzo głodny, więc niestety wam nie pokażę. Ale Beatka też zamówiła klabatę. No jakoś tak. Wszystkie restauracje są zamknięte, dlatego wybraliśmy tą kawiarnię. Tak. Było jedyne otwarte miejsce poza KFC. A do KFC to tak. Bo tutaj mają tak, że otwierają o 12. Max to jest chyba ostatnia restauracja, jest otwarta do 15. Później jest przerwa i otwierają od 18:30, 19 do tam godzin wieczoru. Tak to wygląda. A my jesteśmy nauczeni Jeść akurat wtedy, kiedy to jest zamknięte. 16, 17, taki większy obiad i to wszystko jest zamknięte, więc albo trzeba się dostosować, albo iść na kanapki. Klabata okazała się ciabatą. Ciabatą. Czyli taka szynka i ser. Dobra. Roztopiony ten ser jest? Taki pomiędzy. Bom dia. Witamy jeszcze z wyspy Fayal. Kierujemy się teraz promem na wyspę Piko. Pico. Tam spędzimy sobie dzień, ponieważ jest godzina 8:30. Wyjazd mamy o 9:00, już stoimy w kolejce. A powrotny prom jest o godzinie 6:00. Są też wcześniejsze, ale pan powiedział, że jedna firma strajkuje, więc tamte Tak. są niepewne i płyniemy tym pewnym. Wczorajszy dzień zakończył się też bardzo szybko. Wiesz, że o godzinie 17:00 planowaliśmy zrobić drzemkę, obudzić się o 18:00 i zamówić pizzę, ponieważ od 18:00 była pierwsza pizzeria czynna. No tak wyszło, że się obudziliśmy o godzinie 6:00 rano. Rano. I pizzy nie zjedliśmy. Mieliśmy drzemkę mocy. Tak, 13-godzinną. Dlatego dzisiaj jesteśmy pełni energii. Tak, Musimy zwiedzać Pico w piękną pogodę pochmurną. tak. Niestety. Ale od jutra już ma być naprawdę słonecznie. Też jutro lecimy już na Terceirę i tam z tego, co pokazuje pogoda, będzie naprawdę spoko. W środę mamy wycieczkę
morską. Tak. I pan pisał, że będą najlepsze warunki w środę właśnie z całego tygodnia. I zobaczymy może jakieś... Także może w końcu nam nie odwołają tej wycieczki. Bo mieliśmy już zaplanowane wcześniej też. Tak, mieliśmy zaplanowaną na Corvo, ale tam były za duże fale i warunki pogodowe nie były dobre. Tutaj też mieliśmy zaplanowaną, ale tutaj też odwołali. No, także do 3 razy sztuka. Tak. My i nasza niebieska strzała dotarliśmy już na wyspę Pico. Podróż trwała jakieś pół godzinki promem. Jesteśmy teraz na winiarniach, niedaleko miasta Madalena. Tak, Pico jest drugą co do wielkości po São Miguel wyspą w archipelagu azorskim. Jest tutaj również najwyższy szczyt Portugalii, Pico, co w tłumaczeniu dosłownym znaczy szczyt, który ma 2300 coś metrów. Ta winiarnia to słaba moim zdaniem. Ani krzaków nie było, ani napić się wina nie można. Po pierwsze, bo jestem kierowcą, a po drugie nie było nic takiego. Smutno jakoś tak, taką pogodę. No nic. Ale jest jakiś wiatrak tutaj. Taki wiatrak. Czerwony. Można wejść do środka tego wiatraka. Tu jest taki mechanizm wiatrakowy. Niestety działanie wiatraka jest mi obce. Chciałbym się doedukować. A wydaje mi się, że kręci się i to się kręci później tak. I co no? Mąka się robi, mieli się to jakoś się, nie wiem. Chyba tak. Babka ekspert zaraz przyjdzie, to opowie. Musisz opowiedzieć widzom zasady działania wiatraka. Kręci się od wiatru i robi mąkę. To chyba dobrze powiedziałem. Czyli kręci się tu, siup, tak. No i tu To jest ziarna. przekładnia i to się kręci w tą stronę i ten kamień mieli tą mąkę. Ale co się tu wsypuje? Ziarna, nie? Zboże. Czyli tutaj, o, tu jest lejek, tu pan wsypuje zboże, wiatrak się kręci, siu, mocno, mocno, mocno. Tutaj ten kamień się obraca tak i to się między tymi kamieniami mieli tam te ziarno i tu wypada mąka. Także z nami dowiecie się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Na przykład zasady działania wiatraka. Za mną jest kolejny wiatrak. Sporo ich tutaj jest. Również na innych wyspach widzieliśmy tego typu wiatraki, nie? Co jedziesz kawałek, to gdzieś jakiś wiatrak. Tak sobie jechaliśmy tą drogą tutaj za mną. Tak jedziemy i tu był taki budyneczek. I w środku zobaczyłem rzutki. I pomyślałem, a staniemy na kawę. Rzutki to musi być dobry lokal. I tam w środku wchodzimy, pytamy się, czy coś możemy zjeść. Się okazało, że za 12 euro był bufet no limit. Także za 26, bo 12 za osobę, plus 2 kawy, Czekawa, no. się najedliśmy. O, No Maciuś to się dopiero co najadł. O, jak Maciuś się najadł. 3 razy tam kursował do tego bufetu. do wyboru było mięsko, gulasz z fasolą, I z kiełbasą. tak, ryż, frytki, ziemniaki gotowane, ryba, zapiekanka z rybą, sałatki, zupa i chlebek do tego. Znaleźliśmy jakieś wulkaniczne Stonehenge. Chcemy zobaczyć, a tak naprawdę to tutaj wszystko te kamienie to jest zastygła lawa. Tutaj znaleźliśmy wulkaniczne łuki. To był ten Stonehenge, o którym mówiłem. Nie wiem, czy widać, ale znaleźliśmy siedlisko krabów. Proszę Państwa, śledzimy kraba. Niezwykle rzadki gatunek. Petilus crabolus. Teraz odstawia swoje popisowe tańce.
Niezwykle rzadko można go obserwować w jego naturalnym środowisku, jakim są Azory. To gatunek endemiczny. Jesteśmy teraz na terenie winnicy. Tutaj wszędzie widać takie tradycyjne bazaltowe zagrody. One po portugalsku nazywają się currais i pełnią 3 funkcje. Chronią od wiatru, chronią przed wodą morską, która rozpyla się tutaj uderzając o skały i zapewniają ciepło. Ponoć pierwsze winnice na wyspie zostały założone w XV wieku. Obecnie uprawia się 3 szlachetne odmiany winorośli i są to Arinto dos Azores, Verdelo i Terrantes do Pico. Ponoć gdyby te wszystkie murki ustawić w jednej linii, miałyby one długość 80 000 kilometrów. Tyle ich tutaj jest. I te parcele, czy zagrody dla wina, powodują to, że wszystkie prace związane z uprawą winorośli wykonywane są ręcznie. Nie ma tutaj miejsca na mechanizację tych wszystkich procesów, więc wszystko jest tradycyjnie, po staremu, tak jak kiedyś. Także fajna wizyta na Pico. Siedzimy sobie w barze i czekamy, aż przejdzie deszcz. Jeszcze mamy dużo czasu do promu, ale ma cały czas padać. Czekam w kolejce na prom. Betty już weszła, ale panowie zamknęli bramę przed autem, które jest przede mną. Wjechała karetka. Betty mi pisała, że coś wyładowują. Przewozili chyba jakiegoś pacjenta i go wkładają do karetki. I karetka chyba będzie jechać do szpitala tutaj na wyspie Pico. Jestem na pokładzie, udało się. Dobrze. Dopłynęliśmy. Nasza niebieska strzała też. Betty też prawie. By nie dopłynęła. Zostałaby na statku. Nie, Nie? nie zostałaby. Co się stało? No bujało, no. Bujał na statku Beatka w drodze powrotnej, bardzo niezadowolona. Zadowolona, że już wyszliśmy. Ja patrzę na dobre strony. Godzina 19, a my nie śpimy. Sukces. Idziemy do Petera. Idziemy jeszcze znaleźć skrzynkę. I potem chcemy uderzyć na jakieś jedzonko. Mam nadzieję, że się uda. Byliśmy w barze z rzutkami. Pograliśmy sobie z lokalsami. Tak. Rozkręciliśmy troszkę imprezkę, bo Trochę tak. najpierw nic się nie działo, my zakupiliśmy rzutki, pograliśmy i nagle się lokalsi dołączyli, także Tak, graliśmy w 4, jeden nas zmiótł z planszy aż kompletnie. nie, no aż tak to nie. Ja miałem O, 420, on miał 511, no to No. sorry, ej. To... Dobra, inne zasady troszeczkę też No były, tak. niż my gramy normalnie. Ale tak skminiliśmy, bo teraz zaczęli kolejną grę, że on tylko umie wrzucać w 17 i na tym nabijał punkty. Tak, jeszcze mi pokazał tatuaż, że tu masz 17, No aha, bo on okej. tylko w to wali. tylko w to umie. No. Do pierwszej restauracji, do której poszliśmy i mieliśmy zamiar iść, w ogóle nic się nie świeciło, było zamknięte. Także stwierdziliśmy, że idziemy najpierw na piwko, zagraliśmy turniej wrzutki, poszliśmy na pizzę i już pizza była zamknięta, także uderzyliśmy do Do innej pana pizzy. Papa Pizza. I pan Papa Pizza nam robi pizzę. Tak. Mamy pizzę Elegancka. To jest moja. i moja jest na dole, nie będę otwierał. Dobrze, nie otwieraj, bo Idziemy to się jeść. wywali zaraz wszystko. Jutro mamy lot Tak, na Terceirę. tak. Ostatnia wyspa. Żegnamy Fajal bardzo rzutkowym klimatem. Rzutkowo-pizzowym. Trafiliśmy w sam środek. Tak. Było naprawdę fajnie. Czeka nas jeszcze jedna wyspa. Terceira. Czekajcie na nasze wycieczki. La. Brzmi fajnie. Co tam nam zaklepałeś w ramach moich urodzin? Będziemy oglądać wieloryby i delfiny. I zaklepane mamy Wine and Moonshine Tasting. 4 na 4. Czyli się nabzdręgolimy i będziemy chodzić 4 na 4.
będziemy jeździć 4x4, ponieważ jedziemy na wycieczkę jeepem. Zobaczymy jak to będzie. No dobra.